Wolne loty papug to istotny element jakości ich życia w naszych domach. W wielu krajach stały się już codziennością. W Polsce dopiero raczkują. Ale niestety, przedstawiam je dziś Państwu, nie mając całkowitej pewności co do ich dalszych losów. Pamiętacie film o Marku z Holandii, który musiał przed sądem bronić prawa swojej papugi do wolnych lotów? A to za sprawą zapobiegania przez Unię Europejską wprowadzaniu do środowiska gatunków obcych. Sąd holenderski uznał, że wolne loty papug nie są takim wprowadzaniem. W kolejnym filmie przedstawię Państwu, jak rozumie je nasze Ministerstwo Klimatu i Środowiska, do którego wystąpiliśmy o interpretację naszej ustawy o gatunkach obcych. Ale wracając do samych wolnych lotów. Musicie wiedzieć, że nie jest to niestety aktywność dla każdej papugi i każdego opiekuna. Nie jest to też tylko fajna rozrywka. Nie można tego porównać do spuszczania psa ze smyczy w parku. Wolne loty można raczej porównać ze sportem ekstremalnym. I jest to na dodatek sport zespołowy, w którym papuga musi współgrać z opiekunem. Pewnie oglądaliście Państwo na naszym kanale filmy o ucieczkach papug. One nie uciekają w dosłownym tego słowa znaczeniu, lecz oddalają się spłoszone lub z ciekawości, a później siedzą wysoko na drzewie i nie dają się zwabić opiekunowi na dół. Dlaczego tak się dzieje? Otóż kiedy papuga znajduje się w nieznanym jej środowisku, przeżywa ogromny stres, a instynkt podpowiada jej, że im wyżej, tym bezpieczniej. Niewytrenowana papuga nie jest w stanie samodzielnie pokonać tego stresu. Ponadto umiejętności manewru lądowania w określonym punkcie na dużej przestrzeni papugi muszą uczyć się już od pierwszych dni samodzielności. Papugi trzymane w klatkach lub wolierach nie nabywają tych umiejętności. Ale wolne loty to nie tylko nauka manewrowania w powietrzu. Treningi te początkowo przeprowadza się w pomieszczeniach zamkniętych. Niektóre zachowania, w tym przylatywanie na zawołanie, przelatywanie z punktu do punktu, oddalanie się na komendę z niebezpiecznych miejsc, wzmożona czujność, gdy człowiek sygnalizuje zbliżające się niebezpieczeństwo, są rozwijane przy użyciu metody znanej w psychologii jako warunkowanie sprawcze. Papuga musi wiedzieć, że po powrocie do opiekuna czeka na nią jakaś nagroda, na przykład smakołyk, i musi nauczyć się reagować, gdy opiekun wyda jej komendę podniesionym głosem informującą, że ma odlecieć z danego miejsca, bo jest niebezpiecznie. I musicie być w 100% pewni, że zawsze, w każdej sytuacji, bez względu na wszystko, to zadziała. Opiekun musi też nauczyć się rozumieć język ciała papugi, żeby nie posłać jej na lot, kiedy jest zdenerwowana i boi się lub jej kondycja fizyczna jest w danym dniu słabsza. Żeby z sukcesem móc uprawiać wolne loty, trzeba posiąść ogromną wiedzę na temat czyhających na waszego podopiecznego niebezpieczeństw, drapieżników, trujących roślin, wymaganych na danym etapie treningu warunków terenowych, pogodowych i wiele innych spraw. Przeciętny właściciel papugi zwykle nie jest na tyle kompetentny i ostrożny. Dlatego najlepiej skorzystać z pomocy zawodowych trenerów lub choćby osoby mającej doświadczenie. Wymaga to mnóstwo czasu, zaangażowania i poświęcenia. Kiedy już wytrenujecie papugę, będziecie musieli wychodzić z nią na wolne loty regularnie. I to nie tylko dlatego, że waszą papugę będzie rozpierać energia, ale dlatego, żeby utrzymać ją w dobrej kondycji fizycznej. Człowiek dzisiaj nie ma tyle czasu, ile na to potrzeba. Powinno się z nim codziennie wychodzić. Dziś normalny człowiek nie ma tyle czasu. A zupełne pozbawienie jej tych codziennych, choćby kilkuminutowych spacerów w locie i zamknięcie jej na stałe w klatce czy wolierze może mieć poważne konsekwencje dla jej zdrowia psychicznego. Opiekun swobodnie latającej papugi musi się też niestety liczyć z ryzykiem utraty ptaka. I to nie tylko z powodu zawłaszczenia jej przez nieuczciwych sąsiadów, u których wasza oswojona, nie obawiająca się ludzi papuga wyląduje. Niebezpieczne są dla niej również linie wysokiego napięcia, szklane powierzchnie, poruszające się samochody, psy czy koty, ale również inne ptaki. Musicie wiedzieć, czy w okolicy występują ptaki drapieżne. Nie wystarczy przed wypuszczeniem papugi przepłoszyć je. Drapieżniki są na tyle przebiegłe, że mogą się ukryć i zastawić zasadzkę na swoją ofiarę. Duże ary zwykle nie padają łupem drapieżników,
które nie mają odwagi zaatakować tak dużego i nieznanego im ptaka. Ale zdarza się często, że mniejsze papugi są atakowane nie tylko przez ptaki drapieżne, ale również przez inne, takie jak kruki, wrony czy nawet mewy, które chcą przegonić intruza ze swojego terytorium. Uciekająca przed nimi papuga może przemieścić się do miejsc, gdzie mogą czyhać na nią różne niebezpieczeństwa. No cóż, żaden gołębiarz nie rozpacza zbyt długo, jeśli jeden z jego ptaków nie wróci do gołębnika, lecz zostanie porwany przez jastrzębia. Jest to już wkalkulowane w ten sport i każdy hodowca gołębi musi to ryzyko zaakceptować. Życie ptaków na swobodzie jest obciążone ogromnym ryzykiem, bo przecież wiemy, że przeciętna długość ich życia w naturalnym środowisku jest zdecydowanie krótsza niż w naszych domach. Przeciwnicy wolnych lotów powiedzą, że po co to robić, skoro wiąże się to z narażaniem papugi. No ale jazda samochodem też wiąże się z ryzykiem spowodowania śmiertelnego wypadku, a mimo to jeździmy. Jednak wielu opiekunów twierdzi, że za bardzo kochają swoją papugę, aby mogli pogodzić się z jej utratą. Inni powiedzą, że odrobina ryzyka, bo przecież zawsze próbujemy je minimalizować, dobrze trenując papugę, jest lepsza niż jej bezpieczne siedzenie w klatce. Zanim więc podejmiecie decyzję o treningu wolnych lotów z waszą papugą, rozważcie wszystkie te za i przeciw. To ogromne wyzwanie dla opiekuna. Nie każdy mu sprosta. Dlatego może lepiej spróbować poprawić jakość życia waszej papugi w inny sposób. Jeśli chcecie, żeby zażywała świeżego powietrza i kąpieli słonecznych, może lepiej pozostać przy szelkach, które poskromią ją przed oddalaniem się od opiekuna lub zbudować przestronną wolierę w ogrodzie albo chociaż na balkonie. Are you ready to free fly? Are you excited about free flying? Won't that be fun? Yeah! Oh my god! Oh my god! A teraz spójrzmy na wolne loty od strony papug. Otóż nie każda papuga się do nich nadaje. Więź z człowiekiem jest największą motywacją do powrotów. Dlatego do wolnych lotów najlepiej nadają się ptaki wychowane przez człowieka, a więc te tak zwane ręcznie wykarmione, a nie te wykarmiane przez swoich naturalnych rodziców. No i ponieważ podstawą wolnych lotów jest silna więź i zaufanie ptaka do opiekuna, liczy się zdolność danego gatunku do nawiązywania relacji społecznych z ludźmi. Niektóre gatunki, jak na przykład aleksandretty czy rozele, nie potrafią nawiązać z człowiekiem aż tak głębokiej więzi emocjonalnej jak ary czy kakadu. Dlatego nie wybiera się ich raczej do treningu wolnych lotów. Istnieje też większe ryzyko przy użyciu do lotów krzyżówek międzygatunkowych i mutacji hodowlanych. Powstają one w wyniku ingerencji w genetykę. Manipulowanie w genetyce sprawia, że ptaki nie są aż tak sprawne fizycznie i psychicznie i mogłyby mieć trudności, by przetrwać w naturze. A przecież wolne loty to sztuka survivalu. Poza tym niektóre gatunki są lepszymi lotnikami i łatwiej uczą się tej umiejętności. W naturze papugi zasiedlają bardzo zróżnicowane środowiska i dlatego w różnym stopniu są przystosowane do pokonywania przestrzeni w powietrzu i w różnym stopniu wykorzystują tę aktywność. W kontekście gatunków dobrze też rozważyć, czy korzyści z wolnych lotów rzeczywiście przeważają nad ryzykiem. Zwykle każdy opiekun papużek falistych, nimf czy nierozłączek jest w stanie zapewnić im możliwość wylatania się w mieszkaniu. Loty dużych ar, w choćby nie wiem jak dużym pokoju, są zawsze bardzo ograniczone. Dlatego duże papugi zwykle doświadczają większych korzyści z latania na zewnątrz niż małe ptaki. No i ryzyko. Mniejsze i mniej kolorowe papugi są łatwiejszym łupem dla naszych drapieżników i zwłaszcza, kiedy latają pojedynczo, łatwo padają ich ofiarą. Na przykład siedząca tutaj na moim ramieniu papuga Żako łatwo przez drapieżnika może być pomylona z gołębiem. Duże kolorowe papugi są także w razie zaginięcia znacznie łatwiejsze do wytropienia i odzyskania. Nie oznacza to jednak, że małe papugi nie nadają się do treningu wolnych lotów. Owszem, niektóre z nich osiągają w tym sukces, ale żeby zminimalizować ryzyko ze strony drapieżników, są zwykle szkolone do latania w grupach. Poza tym przy wyborze sposobu latania, pojedynczo czy w większej grupie, decydują też geny, czyli jak funkcjonuje dany gatunek w naturze. Papuszka falista na przykład, pozostawiana sama sobie w przestrzeni, może spanikować, bo zwykle w naturze przemieszcza się w ogromnych stadach. Nie słyszałem o istnieniu w Polsce wolno latających stad papużek falistych, nierozłączek czy nimf.
Ale nawet gdyby takie stada istniały, to niebezpieczeństwo zaatakowania grupy przez ptaki drapieżne jest naprawdę wysokie. Ale gatunek jest tylko jednym z czynników mających wpływ na to, czy papuga osiągnie sukces w treningu wolnych lotów. Liczy się też wiek papugi, a więc na jakim etapie rozwoju się znajduje w momencie rozpoczęcia treningu. Jest to bowiem umiejętność, której każdy ptak musi się nauczyć tak, jak niemowlę uczy się chodzić. Papugi pochodzące z hodowli niestety umiejętności swobodnego latania na zewnątrz zwykle nie przyswajają sobie w odpowiednim wieku. A kiedy trafiają do ostatecznego opiekuna, jest już na to trochę za późno. Kiedy ten wiek minie, nauka latania nie przychodzi już tak łatwo. Podobnie jest u ludzi. Jeśli nie nauczą się czegoś w młodości, w starszym wieku przyswajają sobie to trudniej. Lot wymaga współdziałania wielu zmysłów, nie tylko zmysłu orientacji, ale też podejmowania błyskawicznych decyzji. Dlatego starszym papugom nie przychodzi to już tak łatwo i mogą być narażone na większe ryzyko. Apeluję więc do tych, którzy zachęceni filmami z wolnych lotów w mediach społecznościowych rzucają swoją papugę na głęboką wodę w przeświadczeniu, że jej się to należy. Mam nadzieję, że wolne loty w Polsce obronią się podobnie jak w Holandii czy innych europejskich krajach. Ale mam też nadzieję, że ci, którzy chcieliby ich spróbować, to po obejrzeniu tego filmu zrozumieją, jakim okrucieństwem jest wypuszczanie nieprzeszkolonej papugi na zewnątrz w przeświadczeniu, że przecież ptaki zasługują na wolność.